Nowoczesna kopalnia miedzi, głęboko pod ziemią. Warczą, jadą, drążą ziemię ciężkie maszyny. Funkcja człowieka ogranicza się do obsługi tych maszyn, ale to trudna, wymagająca skoncentrowanej uwagi praca. Ważne są nie tylko instrukcje obsługi i wskazania techniczne. Konieczna jest surowa dyscyplina pracy, bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. Popatrz, wszystkie te maszyny będą cię słuchać. Po to, byś mógł bezpiecznie wykorzystać ich moc, zrobiony został ten film. Spójrz na tego młodego człowieka. Wszystkim, których czeka praca na dole, a więc i tobie, zademonstruje on sposób zachowania się w kopalni. Pokaże źródła zagrożeń i metody uniknięcia wypadków. Nie rozwiąże on wszystkich czekających cię problemów. Pamiętaj więc na dole, w kopalni, myśl. Pamiętaj, o czym tu powiemy i myśl. Przed zjazdem musisz pobrać znaczek kontrolny zwany popularnie marką. Każdy ma stały numer marki i od momentu pobrania musisz mieć ją bez przerwy przy sobie. Marka zastępuje w kopalni dowód osobisty. Kiedy wziąłeś markę, możesz być pewien, że tam na górze wiedzą, że jesteś na dole. Przypatrz się, jak ona wygląda i nie zgub jej. Podobnie jak nasz znajomy, rozbierz się w tak zwanej szatni czystej. Weźmiesz markę i... Stop! Na dół nie wolno pod żadnym pozorem zabierać papierosów i zapalek. Odłóż je z powrotem. Właśnie tak. Tutaj każdy ma swoją stałą, kompletną odzież roboczą. Kiedy uznasz, że jest brudna, kopalnia bezpłatnie wypierze ci ją i wyreperuje. Nie zapomnij o zasypce profilaktycznej przeciwko grzybicy, w twoim własnym zresztą interesie. W lampiarni, przed pobraniem lampy, sprawdź, czy z akumulatora nie wycieka elektrolit. Zobacz, czy palą się oba włókna żarówki. Nie wolno ci zjechać na dół bez pochlaniacza ucieczkowego. Trzeba sprawdzić, czy nie jest uszkodzony zewnętrznie. Jeśli jest w porządku, jak ten, chroni skutecznie przed zatruciem tlenkiem węgla w wypadku zaistnienia pożaru. Jeśli będziesz wyznaczony do pracy w miejscach szczególnie zapylonych, ochronisz zdrowie, używając półmaski przeciwpylowej. W oczekiwaniu na klatkę na nadszybiu trzeba spokojnie stać w kolejce. Powinna być cisza i spokój. Wszyscy muszą bezwzględnie słuchać poleceń sygnalisty i sztygara zjazdowego. Sygnalista otworzy drzwi i spokojnie zajmiesz miejsce w klatce. Mężczyzna w białym kasku
To sztygar zjazdowy. Właśnie on dba o bezpieczeństwo zjazdu. Do dalej położonych oddziałów górnicy dowożeni są pociągami osobowymi. Tutaj podlegają komendom kierownika pociągu. Muszą też zwracać uwagę na zapalające się napisy tablic świetlnych. Wsiadanie do wozów dozwolone. Wsiadaj. Przed ruszeniem pociągu trzeba zamknąć drzwi. Napisane jest: wychylanie się i wyskakiwanie z pociągu surowo wzbronione. Nie wystawiaj więc z wagonu nóg ani rąk, a zwłaszcza głowy. Cofnij się. Tak. I nie wyskakuj. Przejedź spokojnie. Na pewno dojedziesz do celu. Resztę drogi musisz przejść pieszo. Przechodzenie między wagonami jest wzbronione. Pociąg może w każdej chwili ruszyć lub cofnąć, a wtedy... Tak, pociąg lepiej obejść dookoła. Poruszając się po kopalni, musisz zwracać uwagę na tablice ostrzegawcze. Musisz stosować się do ich treści. Tablice i znaki nie są tu umieszczone przypadkowo. Wstęp do zagrodzonych w ten lub inny sposób wyrobisk górniczych grozi niebezpieczeństwem. W każdej sytuacji pamiętaj, że maszyny są większe i cięższe od ciebie. Gdy usłyszysz sygnał lub dźwięk nadjeżdżającego pociągu, schroń się pod ocios. W ustalonych miejscach rozmieszczone są w kopalni punkty gaśnic przeciwpożarowych. Każdy, kto zauważy pożar w zarodku, obowiązany jest do natychmiastowego gaszenia wszystkimi dostępnymi środkami przeciwpożarowymi. Na wypadek większego zagrożenia w każdym rejonie kopalni przygotowany jest pociąg przeciwpożarowy z dużą ilością sprzętu i materiałów do gaszenia. Każde najdrobniejsze nawet skaleczenie możesz i musisz, jeszcze przed wyjazdem na powierzchnię, opatrzyć w komorze sanitarnej. Musisz też zgłosić je osobie dozoru. Przenośnik taśmowy. On także w przypadku nieumiejętnego obchodzenia się może stać się urządzeniem niebezpiecznym. Nie przechodź w ten sposób. Przejdź przez specjalnie do tego celu zbudowane pomosty. Przechodzenie pod przenośnikiem jest też niezwykle niebezpieczne. Natomiast w miejscach zabezpieczonych, jak tutaj, przechodzisz bez żadnego ryzyka.
Niedopuszczalna jest jazda na przenośniku. Popatrz. Gdyby ruch taśmy stwarzał możliwość wypadku lub awarii urządzenia, możesz w każdym miejscu przenośnika zatrzymać taśmę, pociągając linkę bezpieczeństwa. W kopalni zorganizowano kilka systemów łączności i alarmowania. Po pierwsze telefon. Za pośrednictwem centrali możesz porozumieć się z dowolnym punktem kopalni. Z poziomu 850. Dobrze mnie słyszycie? Słyszę dobrze. Dziękuję. Pod czerwoną lampą znajduje się sygnalizator. W razie każdego zagrożenia, przy jego pomocy możesz porozumieć się bezpośrednio z dyspozytorem. Tu górnik Kowalski. Zgłaszam się z poziomu 850. Dziękuję. I wreszcie sygnał alarmowy, który uruchamia się po wybiciu szybki czerwonym przyciskiem. Ten sygnał to znak alarmu i bezwzględne polecenie wycofania się ludzi z zagrożonego rejonu kopalni. Przechodząc przez tamę wentylacyjną, trzeba pamiętać o zamknięciu drzwi tamy. Otwarte drzwi to gorsza wentylacja i gorsze warunki pracy twoich kolegów. Kopalnia to skomplikowany organizm. Każdy, także i ty, ma w tym schemacie swoje określone miejsce. Każdy musi bezwzględnie wypełniać polecenia przełożonych. Wszyscy podlegają prawom górniczej dyscypliny. Solidarność, pomoc koleżeńska, poczucie wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w kopalni to podstawowe punkty honoru wszystkich górników. Jak nigdzie indziej od twojego postępowania zależeć może życie nas wszystkich, twoje własne, życie całej kopalni. Każdy twój błąd może zemścić się na innych. Sztygar wyznaczy pracę. Każdy pójdzie teraz na swoje miejsce. My pokażemy ci kilka czynności, które być może od jutra czekać cię będą na dole. Wykonywane prawidłowo są na pewno bezpieczne. Spinanie wozów. Najpierw wozy duże. O rękawicach trzeba pamiętać zawsze. Nie wkładaj głowy między wózki. Trzymaj ją tak. Zabezpiecz wóz plozą przed cofnięciem. Pamiętaj o precyzyjnym sygnalizowaniu lampą lub gwizdkiem. Zabezpiecz stworznie zawleczką. To bardzo ważne. One nie mogą wypaść. Teraz wozy małe. Jedną ręką musisz przytrzymać spinany wóz. Głowa? Właśnie tak. Popatrz, sprzęg spinaj od spodu. Ręka nie może dostać się między zderzaki. Teraz tak samo rozpinanie. Czyszczenie przenośników taśmowych. Przenośnik jest w ruchu. Stój! Tak nie wolno. W czasie ruchu przenośnika nie usuwaj brył urobku z dolnej taśmy w okolicach rolek i bębna zwrotnego. Zatrzymaj taśmę. Spokojnie usuń gracą bryły urobku. Taśma jest w ruchu. Znów niedobrze. Zatrzymaj przenośnik. Teraz spokojnie oczyść miejsce pod taśmą. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przenoszenia różnych przedmiotów. Chroń ręce, po to są rękawice. Paliwo, oleje i smary przenoś w naczyniach zamkniętych. Stój! Długich przedmiotów nie wolno przenosić na ramieniu, zwłaszcza tam, gdzie jest trakcja elektryczna. Sam zresztą widzisz.
Teraz dobrze. Uważaj, niezabezpieczony ocios i strop. Uważaj. Tu już zupełnie inaczej. Możesz być pewien, że spokojnie dokończysz śniadanie. W drodze do przodka nie korzystaj z niedźwiedziej przysługi kolegów. Przewóz ludzi maszynami do tego nieprzystosowanymi jest bardzo niebezpieczny. Jeśli zostaniesz wyznaczony do pomocy strzałowemu, wykonuj ściśle jego polecenia. Na czas odstrzału zabezpiecz narzędzia. Dojścia do miejsc strzelania muszą być bezwzględnie zabezpieczone. Tylko strzalowy może zwolnić cię z tego posterunku. Do tego czasu za żadną cenę nie pozwól nikomu wejść w strefę zagrożenia. I jeszcze raz, nie chodź drogami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Pomoc przy obsłudze maszyn ciężkich to bardzo odpowiedzialna praca. Ale ładowarka nie potrzebuje takiej pomocy. Nie przebywaj w zasięgu prac lapy i wysięgnika. Nie dotykaj, nie zbliżaj się, nie próbuj naprawiać ruchomych części pracującej wiertnicy. Przekładanie kabli i węży to często spotykana praca pomocnika, ale uważaj, nie wolno ci znaleźć się w polu nadjeżdżającej gąsienicy. I nie chodź tylem. Uważaj na zgniecenie i przygniecenie. Każda maszyna jest do tego zdolna. Ruchome elementy maszyn, podłączenia i instalacje elektryczne, części drgające, wirujące, pracujące. Musisz pamiętać, że kopalnia to automaty i maszyny. One wymagają opieki, wymagają też ostrożności. Maszyny pomogą ci wydrzeć rudę ziemi, ale ile jej wydobędziemy, to zależy nie tylko od stopnia mechanizacji, od nowoczesności maszyn i urządzeń. To zależy przede wszystkim od ciebie samego, od tego, jak będziesz dbał o siebie, o swoich kolegów, o kopalnię. Kopalnia gwarantuje ci bezpieczną pracę, ale pod warunkiem, że sam będziesz przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów. Popatrz, sypie się ruda. Wszyscy chcemy wydobyć jej jak najwięcej. A więc pracuj, ale pracuj bezpiecznie.